Dzień dobry, nazywam się Sylwia Pawki. Razem z Albertem, moim mężem, prowadzimy agroturystykę Malowane Wierchy w Gładyszowie, w Beskidzie Niskim, na Łemkowszczyźnie. Z wielką radością dzisiaj tutaj będę opowiadała o terenie, w którym żyjemy i o kuchni łemkowskiej. Dobry dzień. Bardzo mi miło, że możemy tutaj się spotkaty i opowiadam Wam o terenie, w którym żyjemy. Łemkowie to wołoski lud pasterski, który na przestrzeni wieków migrował i przemieszczał się, aż dotarł tutaj w te doliny Beskidu Niskiego i osiedlił się. Zajmowali się głównie hodowlą bydła i owiec oraz różnym rzemiosłem. Praca tutaj w tych ciężkich górskich dolinach nie była lekka, a gleby były nieurodzajne, więc naprawdę trzeba było się dużo napracować, żeby jakieś plony zebrać. Że na początku Łemkowie nazywali się Rusnakami, a dopiero w XIX wieku od słowa łem, czyli tylko, zostali nazwani właśnie Łemkami. I mężczyzna to Łemko, a kobieta Łemkini. Łemkowie zajmowali zamieszkiwali teren od rzeki Osławy, właściwie na granicy Beskidu Niskiego i Bieszczad, aż po rzekę Poprad w Beskidzie Sądeckim. Były to tętniące życiem wsie. Dajmy na to, w samym Gładyszowie było 2 razy więcej ludzi niż obecnie. Obok siebie żyli Polacy, i Łemkowie, i Żydzi. Łemkowie byli rozśpiewanym narodem. Często spotykali się, śpiewali właśnie pieśni, śpiewanki o zwykłym życiu, o ich trudach codziennych, o miłości, o tęsknocie. Ten śpiew można usłyszeć również teraz w cerkwi przede wszystkim, na głosy, ale również na przykład na festiwalach łemkowskich, które odbywają się corocznie, na przykład tutaj u nas w Zdyni jest to Watra Łemkowska. I właśnie na tej watrze spotykają się Łemkowie z całego świata. Kilka tysięcy osób przyjeżdża tutaj na ten festiwal kultury łemkowskiej. Siedzą, rozmawiają, śpiewają, tańczą, uczestniczą w różnych blokach tematycznych uczestniczą w różnych panelach i spotkaniach na temat właśnie Łemkowszczyzny. Jest to jedno z najważniejszych, o ile nie najważniejsze, święto kulturalne Łemków. Niestety, te tętniące życiem wsie łemkowskie po wojnie przerwała tragiczna rzecz, ponieważ zostali wysiedleni. Najpierw były dobrowolne wysiedlenia na Ukrainę. Obiecywano im dobrobyt, ale niestety tak nie było. Oczywiście część osób, a nawet znaczna część osób wyjechała tam, powiedzmy w cudzysłowie, dobrowolnie, a ci, którzy nie wyjechali, to w 1947 roku zostali wysiedleni na ziemię odzyskane w ramach akcji Wisła. W zasadzie tutaj wysiedlali od Wrocławia po Zieloną Górę i tak na przykład moich dziadków nie wysiedlili. Dziadek na robotach w Niemczech ożenił się z babcią Polką, a rodzin mieszanych nie wysiedlali. Natomiast brat dziadka został wysiedlony z rodziną właśnie za Wrocław. Siostra z kolei wyjechała, czy została wysiedlona właśnie na Ukrainę. Później z tych stepów zjechała do Drohobycza i mamy kontakt jakby z dalszym pokoleniem
do dnia dzisiejszego. Kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, raczej ludzie nie przyznawali się, czy dzieci nie przyznawały się, że pochodzą z domów łemkowskich, ale wiadomo było, bo chociażby święta były obchodzone w innym terminie według kalendarza juliańskiego. I myślę sobie, że właśnie dopiero gdy weszliśmy do Unii Europejskiej, ta potrzeba dowiedzenia się, kim się jest, ta potrzeba znania swojej tożsamości, zaowocowała tym, że nie wstydzono się być Łemkiem. Okazało się, że wielu znanych ludzi właśnie ma korzenie łemkowskie. No nie z tego czasu, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Andy Warhol, wybitny amerykański artysta pop artu, właśnie ma korzenie łemkowskie. Jego rodzice pochodzą tutaj z sąsiednich Medźlaborców w Słowacji. Właśnie wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i tam już urodził się Warhol. W naszej gminie odbyło się referendum w 2011 roku i mieszkańcy 8 wsi zadecydowali właśnie o podwójnym nazewnictwie. I tak na przykład Gładyszów, w którym mieszkamy, ma podwójne nazewnictwo również i nazywa się Gładyszyw. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w naszej szkole właśnie można się uczyć języka łemkowskiego. I to nie tylko dzieci z rodzin łemkowskich, ale wszystkie mogą uczestniczyć właśnie w tych lekcjach. Szkoła dostaje dofinansowania właśnie per uczeń. No, nasza córka Zosia również chodzi na te zajęcia. Mało tego, można zdawać nawet maturę z języka łemkowskiego, a nawet są studia właśnie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o profilu ukraińsko-łemkowskim. Dobrze, to teraz opowiem Wam o kuchni łemkowskiej. Teper opowie Wam o kuchni lękivskiej. Kuchnia łemkowska była bardzo prosta, oparta o produkty, które Łemkowie wyhodowali, wytworzyli w swoim gospodarstwie. A więc oparta była o mleko, nabiał, ziemniaki, kapustę w dużej mierze, o mąkę i kaszę. Każda gospodyni po prostu od rana już paliła w piecu, nastawiała właśnie kaszę, pancaki, robiła zamiszku albo mastyło następnego dnia. Śniadanie to obiad po łemkowsku. I od rana właśnie już ta kuchnia była ciepła, właśnie można było jakieś placki na blasze smażyć, chociażby proziaki. Następnie już jak był obiad, to waryła zupę i często te zupy to właśnie były na kapuście na przykład. Czyli taka typowa łemkowska zupa to war na wodzie z kiszonej kapusty. Jednego dnia był war, drugiego warianka, bo podbiła na przykład tą zupę mąką i już była zasmażką i była już warianka. Myślę sobie, że Łemkinie były prekursorkami zero waste, bowiem w kuchni łemkowskiej nie mogło się nic zmarnować. Wszystko było wykorzystywane do ostatniego okrucha. Palono w piecu chlebowym, pieczono chleb. Gdy wyciągnięto, pieczono te trianyky, czyli takie placki ziemniaczane na liściu kapusty. W ciągu dnia na obiad robiono różne kluski, na przykład haluszki, bobalki, oplacki. To są kluski
w których skład albo wchodzą ziemniaki, albo mąka, czy to razowa, czy pszenna. Mięso w kuchni łemkowskiej pojawiało się bardzo rzadko, a w zasadzie można powiedzieć od święta. Moja babcia we wspomnieniach swoich, które tam napisała, właśnie opisała też, że była wielka bieda na wsi wtedy, jak oni wrócili właśnie z roboty w Niemczech, z robót w Niemczech, to zasiali zboże, zebrali je później i dziadek pojechał do młyna, czyli mieli później już mąkę na chleb, na pierogi, a jęczmień zamienił na kaszę. A z jęczmienia była kasza. I zarówno Łemkowie, jak i Żydzi czy Polacy mieli podobne dania tutaj w tych wsiach, bowiem oparte były w dużej mierze o podobne składniki. Czasem nazewnictwo było inne, bo na przykład żur, który jadano tak przeważnie na zakwasie żytnim, u Łemków był na zakwasie owsianym, na mące owsianej i nazywa się kisełycia. Knysz, który był daniem w kuchni żydowskiej, u Łemków miał nazwę knysza albo knysze. Były to mniejsze bułeczki właśnie z nadzieniem serowo-ziemniaczanym. Także te podobieństwa były. Ja teraz w kuchni swojej również podaję dania kuchni łemkowskiej, jednak już w wydaniu trochę nowocześniejszym, bowiem trzeba pamiętać, że Łemkinie nie miały dostępu do wielu przypraw. W zasadzie używały tylko soli i ziół, często właśnie mięty. Ja dania, które proponuję, już bardziej doprawiam, bowiem wiadomo, podniebienia ludzi się zmieniają i żeby te potrawy smakowały, trzeba je doprawić. No dobrze, to teraz może coś ugotuję. Dobry. Kuz wam opowiłam o lemkach, teraz budemy waryty. Dobrze, to przygotuję dla Państwa proziaki. Proziaki, nazwa wzięła się od prozy, czyli od sody. W niektórych domach te placuszki nazywane były również adzymkami. Aby zrobić te placki, bułeczki, potrzebujemy mąkę, kwaśne mleko, sól, trochę cukru, szczyptę cukru oraz łyżeczkę sody. To wszystko musimy zagnieść, wymieszać i uformować kulę ciasta. Mamy już wyrobione ciasto, teraz je rozwałkujemy. Rozwałkujemy na grubość tak 4 mm do pół centymetra. Nie chcemy, żeby one były jakoś bardzo cienkie, ani zbyt grube, bo one będą się piekły nam na patelni i pod wpływem ciepła urosną. Teraz będziemy wykrawać właśnie
te placki, takie, akurat tutaj mam relik okrągły, ale równie dobrze można byłoby je pokroić nożem. I będziemy je układać na suchą, gorącą patelnię. W łemkowskich domach zawsze był ciepły piec, jak wspominałam, gorąca blacha i wtedy piekło się właśnie takie proziaki na rozgrzanej blasze. Pieczemy około 3 minut z jednej strony i 3 z drugiej. Od 2018 roku jesteśmy w sieci dziedzictwa kulinarnego Małopolska i właśnie na tą ministerialną listę mam wpisane kilka dań łemkowskich, właśnie kisełycie, czyli żur owsiany, tetrianyki, czyli takie placki ziemniaczane na liściu kapusty, homiłki, to takie kuleczki serowe z miętą, taka przystawka w zasadzie, oraz co ja tam jeszcze mam wpisane? Mam właśnie haluszki, bobalki. Bobalki bardzo często było robione właśnie w okresie Bożego Narodzenia, czyli to takie kluski z mąki, okraszone właśnie takim sosem miodowym z makiem. Mamy wpisane też oplacki, czyli takie kluski żytnie i je się gotuje długo na wodzie, nawet tam pół godziny, aby trochę zmiękły, bo wiadomo, że mąka żytnia jest taka specyficzna i właśnie je podajemy z białym serem albo też właśnie z takim sosem miodowym. No, już możemy przewrócić. A goście, którzy do nas przyjeżdżają, właśnie zawsze są jakby entuzjastycznie nastawieni do tego, że mogą spróbować właśnie takich nietuzinkowych dań, bo w zasadzie mało jest miejsc, gdzie można zasmakować kuchni łemkowskiej. A ja tutaj w zasadzie i na śniadanie, i na obiad coś proponuję. Bardzo często jeszcze robimy takie fuczki, czyli placki z kiszonej kapusty. Właściwie raz w tygodniu są one u nas i naprawdę są świetne. Są to takie właśnie, to jest kiszona kapusta, jakby w cieście naleśnikowym. Podajemy to z dressingiem czosnkowym albo miętowym. No, goście bardzo lubią to danie. O, placuszki już mamy gotowe. Zobaczcie Państwo. Tutaj przełożę na talerzyk. Podajemy je przeważnie z masłem czosnkowym, ale też świetnie smakują z konfiturą, z miodem, z białym serem. O, bardzo puszyste. O, jeszcze widać cieplutkie. Podamy tutaj, właśnie przesmarujemy masłem czosnkowym. I tego na przykład z konfiturą. Bardzo miło było gotować dla Państwa. Zapraszamy do nas. Bardzo dziękujemy. Думam, że колись się spotkamy i popróbujecie naszą lękівську kuchnię.
Dziękuję.